Witam Was serdecznie. Słuchajcie, rozpoczynamy nową serię i przedstawiamy nową maszynkę. Maszynkę, która bardzo dużo odwiedzała moje prywatne wiadomości. Także w komentarzach. Snowy, kiedy ta maszynka? Bo chcemy wiedzieć, czy ona jest dla początkujących, czy ona dobrze goli, czy jest alternatywą dla na przykład Rockwella 6C. No właśnie. Maszynka, która jest regulowana, maszynka, która już jest na rynku od 1955 roku, bo to są pierwsze projekty tej maszynki, czyli masę lat. Maszynka, która się wpisuje ewidentnie w klasykę tradycyjnego golenia, ale kto powiedział, a dokładnie tradycyjnie golący wiedzą to ja najlepiej, lata nie grają roli w tradycyjnym goleniu. Coś, co jest wiele lat w użytkowaniu, nie jest złe. Czasem jest wyjątkowe. Czy ona taka dzisiaj jest? Sprawdźmy, odpowiedźmy sobie razem na to pytanie. Przedstawiam Wam Merkur Progress 500. Dokładnie tak. Maszynka Merkur Progress 500, która może być alternatywą dla właśnie innych regulowanych maszynek. Czemu? Bo sama ma tą umiejętność. Maszynka, która może być tą drugą, jeżeli chodzi o kwestię progresowania, jak sama nazwa wskazuje. Masa ludzi, młodych ludzi pytała mnie: Snowy, już mam King'Sea za sobą, już wiem, co dalej. No i właśnie, pytano mnie, co dalej, jeżeli chodzi o Merkura. Sprawdźmy. Odpowiem Wam w tych kilku filmach. Czemu w kilku? Umówmy się. Po to producent dał kilka ustawień, po to ja założyłem swój kanał, żeby odpowiadać Wam, golącym się już zaawansowanym, do prowadzenia wspólnego dialogu, odpowiadając na pytanie, ale głównie też, żeby propagować tradycyjne golenie wśród młodych. Ta maszynka ma 5 ustawień. Zaczniemy sobie od drugiego. Pierwsze powiedzmy, że pominiemy. Jeżeli drugie będzie komfortowe, fajne, może ktoś sobie do drugiego wskoczyć. Będziemy szli przez trójkę, pewnie może i czwórkę czy piątkę, nie wiem. Zobaczymy, czy będzie komfortowe, przyjemne, czy jest sens w ogóle się wybierać dalej. Nie myślę przegalać się od razu piątką, twierdząc: jestem debeściak, wszystko jest w porządku. Ja nie jestem tu po to, żeby sobie podnosić ego. Ja jestem tu po to, żeby propagować tradycyjne golenie i odpowiadać na pytania wspólnie z Wami. I to dzisiaj będzie realizowane. Maszynkę mamy dzięki koledze Borat. Dokładnie. Taki ma nick kolega Marcin z forum. Dziękuję Ci, Marcinie. Mam szczęście do Marcinów. Mówiłem Wam już czwarty Marcin na tym kanale, który współtworzy i pomaga znajdować i odpowiadać fajne na pytania, ale znajdować fajne tematy, jeżeli chodzi o kwestie pokazywania Wam różnych, różnistych produktów z tradycyjnego golenia. Słuchajcie, co tutaj mamy? Merkur Stahlwaren. Dokładnie tak. Czemu? Bo jest to produkcja niemiecka, czyli Solingen. Ładnie to wygląda. Jeżeli chodzi o kwestię kolorystyczną, klasykę gatunku, jeżeli chodzi o Merkura. Jeżeli chodzi o kwestię opisu, tak, unisex pokazane, można golić głowę, można golić brodę, można golić ciało. Pewnie tak. My się skupiamy na twarzy. Na opakowaniu 500, czyli wskazuje to na to, że rzeczywiście jest tu Merkur Progress 500. Najbardziej klasyczny z klasycznych, jeżeli chodzi o kwestię maszynki, czyli proszę bardzo, stara, klasyczna wersja. I jeżeli chodzi o konstrukcję, jeżeli chodzi o wszystkie detale. A jakie ma detale? Może zacznijmy od wagi. 91 gramów. Jest wersja już uszlachetniona. Zaraz Wam powiem czemu, która jest o 10 gramów cięższa z tego co widziałem. Ale mamy tu klasyczną głowicę produkowaną od lat. Jeżeli chodzi o kwestię, z czego jest wyprodukowana, górna część, czyli głowica tej maszynki, to jest stop cynku. Potocznie przez Snowego nazywany złomolit. Rączka, mosiąc, wszystko pokryte chromem. Wygląda to solidnie, bardzo klasycznie. No słuchajcie, nie możemy tu mieć wybryków, fenomenów, jeżeli chodzi o tak zwane trendy w tradycyjnym goleniu. Ustalmy fakty. Ta maszynka jest od 1955 roku dalej produkowana, więc tutaj nie oczekujmy hitów. Jeżeli chodzi o moletowanie, tutaj jest to taki słupek
barberski może, klasyczna kolumienka taka, która zdaje lub nie zdaje egzaminu. Zobaczymy w trakcie golenia. Końcówka jakże klasyczna, jakże rozpoznawalna, jakże znany progres jest z tego, że mamy to z tego tworzywa sztucznego takiego, że tak powiem, dynksa, czyli pokrętło, którym regulujemy. Jak regulujemy? Od 1 do 5 jest regulacja, przez to czapka podnosi się do góry i w tym momencie charakterystyka związana z agresją, a przy okazji skutecznością zmienia nam się. Jak jest z tą skutecznością, agresją? Sprawdźmy wspólnie. Jeżeli chodzi o kwestię tego dynksa, osobiście ja go tak średnio lubię, jeżeli chodzi o wizualnie, ale ile widzów, tyle opinii. Ile opinii, tyle gustów. Dla jasności nie dyskredytuję. Ja osobiście lubię wersje ulepszone. Jakie? Z tego co widziałem, do czasu aż Merkur wziął się za robotę i zrobił po prostu alternatywną wersję. Ostatnie wypusty właśnie już mają mosiąc, taki bardzo ładny, fajny, metalowy ten element. Były też przez producentów produkowane właśnie metalowe wersje, że można było sobie ją wymienić. Czy to jest ładne, czy nieładne, czy Wam się podoba, czy nie, to już jest Twoja decyzja, jeżeli chodzi o Twój gust. Mnie interesuje, jak goli. Jeżeli chodzi o konstrukcję, była już mowa na wielu kanałach, ale jeżeli ktoś ogląda mój kanał pierwszy raz i z tą maszynką, na pewno musimy sobie o tym powiedzieć. Na boku czapki jest tak zwana kreseczka. Na dole głowicy jest trójkąt. Z drugiej strony tego nie ma. Czemu tak jest? Bo ma zawsze po skręceniu, a to jest dwuczęściowa maszynka, ma być dokładnie to ustawienie, czyli kreska z czapki z trójkątem na dole głowicy, po to, żeby regulacja działała. Żeby było śmiesznie, teraz jest, że tak powiem, ustawienie to takie wstępne. W momencie, gdy dla ciekawości przekręciłem sobie i skręciłem inaczej, dochodziło tylko do trójki. Czyli jednak rzeczywiście problemy są. Jeżeli skręcisz odwrotnie, to będziesz miał na numeracji mały miszmasz. Słuchajcie, Merkur też jest znany z tego, że tutaj jest mała rozbieżność, bo na przykład tutaj na 5,5 się zaczyna ta kropeczka. Jednym słowem mamy tutaj na plusie może tak. O pół przekręconą tą skalę. Z tego, co czytałem, widziałem, oglądałem, jest to taka ułomność tego modelu. Po prostu bierzemy tą poprawkę. Jeżeli jest o pół przesunięte, to pół sobie odejmujemy i w tym momencie wychodzi skala nam na równi. Słuchajcie, co dzisiaj wsadzamy do Merkura? Oczywiście żyletkę Persone Platinum. Fantastyczną żyletkę, która ostatnio zdała egzamin. Ma bardzo dużo zwolenników. Drugie golenie tej pani. Rozkręcamy tą maszynkę, czyli kręcimy pokrętełkiem tak długo, aż gwint puści. I puścił. Co tu mamy? Mamy tutaj czapkę z bardzo długą śrubą, długi gwint, 2 piny klasyczne, okrągłe. Kiedyś dokładnie tak się robiło maszynki, jeżeli chodzi o piny, bo jeżeli chodzi o dwuczęściowe, to każda jest inna. I teraz zwracamy uwagę. Jest trójkącik, to jest raz, jest kreska, to jest 2. I w tej pozycji skręcamy. Od razu czujemy, że łapie gwint, dociągamy z wyczuciem, aż się skończy. Jest. Elegancko. I teraz najzwyczajniej w świecie przekręcamy sobie na dwójeczkę. Mamy na dwójeczce, jest git. Nawet nie będziemy tej tolerancji dawać. Powiedzmy, że to będzie taka dwójka z delikatnym sterydem i zobaczymy po prostu, jak to pójdzie. Wygląda to ciekawie, wygląda to ładnie, wygląda to bardzo klasycznie, czyli tak jak w tradycyjnym goleniu jest bardzo uznawane. Właśnie w tradycyjnym goleniu to jest piękne, że jeżeli coś jest klasyczne, już sprawdzone latami, czy może, jak to mówią młodzi, stare, to nie jest wada, to jest zaleta. Grzejemy sprzęt. Słuchajcie, czym jeszcze dzisiaj? Na pewno do zestawu, który, tak powiem, będzie, spróbujemy dodać sobie Daniel Wortley Harris, czyli olejek migdałowy. Znowu, czemu? Zaraz się dowiecie. Dodajemy, przy okazji przypominam, kryzy nie ma. Żeby nie było problemu, że trzeba myć kafle po tak zwanym goleniu. Czemu? Bo mamy w tym problem.
nam się trochę uleje. Zmyjemy sobie ręce z tego tłuszczu. Ok. I zabieramy się za robotę. Słuchajcie, dzisiaj wraca, bo już była, na kanał Furia w roli głównej. Co ty, Snowy, wściekłeś się? A czym? Słuchajcie, Królowa Śniegu zawitała do Snowiego. Codziennie rano i wieczorem jest z nim. Coś fantastycznego. Niech nie odchodzi nigdy. Wściekły jesteś? Nie no, gdzie? Co najwyżej może dobry film militarny Furia oglądałem, ale jeżeli chce się ogolić dobrą furią z tak zwanym amerykańskim luzem, czyli bardzo, bardzo przyjemną koncepcją, jeżeli chodzi o zapachy, jeżeli chodzi o sensowne właściwości, to co? To wchodzi The Godfella Smile Furia. Dokładnie tak. I to jest opowieść, czemu Furia. Słuchajcie, mieliśmy już na kanale, dla tych, którzy jeszcze nie oglądali, proszę bardzo, tutaj jest odnośnik i przedstawienie zestawów. Dzisiaj skupiamy się na progresie. Dla śpiochów, którzy nie oglądali wcześniejszych filmów, formula AJ1, czyli mydło wege, czyli określone olejki, jakie zerknijcie na film, zobaczycie. Tak czy siak, The Godfella Smile, jeżeli zestaw, to i też miseczka, drewienko, The Godfella Smile. No lubimy się, co zrobić? Co nie zmienia faktu, że absolutnie nic się z nią nie dzieje, już prawie rok ma i całkowicie świetnie znosi wszelkie tematy związane z wodą, z wilgocią i tak dalej. Świetnie. Czysta rekomendacja. A czym dzisiaj wyrabiamy? No właśnie. Mój pędzel Valhalla, czyli jednym słowem Artur Żółkowski, workshop. Świetny dzik, bardzo fajny. No mam do niego sentyment, w końcu dla mnie indywidualnie stworzony. Z poroża jelenia. Jak widziałem już w grupie facebookowej, nasza rodzina wikińska się rozrasta. Poroże jelenia jest dobrym materiałem i niektórzy golący sobie zażyczyli i ja bardzo się cieszę. To zdaję egzamin na, jak to się powie, naturalny uchwyt z naturalnym moletowaniem, jakie natura stworzyła. To jest coś fantastycznego i każdy jest inny. Słuchajcie, wyrabiamy i lecimy. Nie ma co gadać, trzeba golić. Kolega już się tutaj moczył jakiś czas, co nie zmienia faktu, że musimy wyrobić. Mydła The Godfella Smile absolutnie nie mają jakiegokolwiek problemu, jeżeli chodzi o kwestię wyrobienia. To jest idiotoodporne mydło, jeżeli chodzi o wyrobienie, jak większość The Godfella Smile. One po prostu robią robotę. Nie są wybitne dla jasności, ale to są bardzo fajne, w bardzo dobrych pieniążkach. Bardzo ciekawe na początek, ale też będę zaznaczał, bardzo dużo ludzi tradycyjnie golących, już się zaawansowanych, lubi tą firmę, lubi te zapachy. Ja uwielbiam ich za aftershave'y, bo one robią robotę. A to jak mocno robią robotę. Ten wiek to próbował. Jeżeli chodzi o zapachy, pozwólcie, że przy aftershave'ie Wam opowiem, albo może tak przypomnę, co nie zmienia faktu, że ja tutaj czuję pięknie niewyprawioną skórę. Taka surowa skóra jeszcze przed dalszą obróbką. Coś pięknego. Naprawdę. Coś pięknego. Czyli idealna tutaj na porę roku z Królową Śniegu u boku. Tak. Skóra. Jeszcze raz skóra. Ale też trochę drzewa. Słuchajcie, bardzo już cieszę się, że konkurs za nami, że zestaw już, który był na urodziny kanału, pojechał do tak zwanego zwycięzcy. Bardzo, ale to bardzo dziękuję wszystkim, naprawdę, za komentarze, za dobre słowa, za informację zwrotną. Wiecie, to naprawdę daje energię i to naprawdę nadaje sens twórcy, jeżeli widzę, że tak dużo ludzi uczestniczy w kanale, tak dużo ludzi ogląda filmy, tak dużo ludzi komentuje, tak dużo ludzi reaguje. To naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo miłe i absolutnie wszystkim i każdemu z osobna bardzo dziękuję za te miłe słowa, te miłe reakcje, gesty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jedziemy dalej. Łyżeczka też. Chciała zaistnieć. No nic to. Co nie zmienia faktu, że
Wracając do tematu, naprawdę zadziało się dobrze. Bardzo dobrze się zadziało. Bardzo się cieszę, że założyłem ten kanał, że idziemy dalej, że odkrywamy wspólnie, że poznajemy różne, ale przeróżne produkty i że wspólnie uczestniczymy w tym wszystkim. A tak jak mówiłem, każda nowa osoba, która trafia w kręgi tradycyjnie golących się, pokazuje mi tym bardziej, że było warto. Słuchajcie, jeżeli chodzi o produkty, które tutaj mamy, czyli Furia. Nie, spokojnie. Znowu jest naprawdę wyluzowany. Ogólnie, słuchajcie, emocje są zawsze złym doradcą. Nie ma sensu się kierować emocjami, nie ma sensu się napinać i po co w ogóle to sobie robić? Lepiej znaleźć w sobie ten spokój, ten luz, tak jak to mówiłem ostatnio, płynąć przez pewne tematy z uśmiechem na twarzy i wszystko. Emocje nigdy dobrze ci nie podpowiedzą i zawsze zrobisz błąd. A po co robić błędy? Jeszcze na własne życzenie? Bez sensu. Słuchajcie, The Godfellas Smile Furia, jak zwykle, bardzo szybko, bezproblemowo wyrobiła przy pomocy tego oto wariata, czyli Valhalla, piękną, śnieżno-białą pianę. Ona nie jest gęsta, ona nie jest wybitna, ona nie jest jakaś taka mazidłowata. Nie jest. Jest bardzo pośrodku, co nie zmienia faktu, że zrobi robotę. A olejek, który nałożyliśmy, nam trochę pomoże i tej pianie, i skórze, i przede wszystkim progresowi zadziałać dobrze. A jak dobrze on działa? Pojęcia nie mam. Zaraz wspólnie sobie to odkryjemy. Słuchajcie, już wyrobione. Smoczymy troszkę ten zarost. Raptem dwudniowy. Dzisiaj nie jest jakieś szaleństwo. I lecimy. Lecimy. Nie śpimy. Sam jestem już ciekaw. To jest niesamowite, słuchajcie, że dzięki kanałowi można odkrywać tyle ciekawych produktów, ale przede wszystkim tyle ciekawych maszynek. A to jest najbardziej niesamowite, że widzowie tak bardzo uprzejmie w tym pomagają. I tutaj właśnie kolega Borat nam tutaj podrzucił maszynkę, która notabene później będzie zestawiana z bardzo ciekawą inną maszynką dla niektórych. Czy dla mnie? Odpowiem wam w trakcie pojedynku. Tak, odbędzie się. I wiecie co? Odbędą się też inne. Pojedynki są na tym kanale, były i będą. Tak samo jak odpowiedzi na pytania, które nurtują moich widzów. Ależ przyjemny jest ten pędzel. Powiem wam, za każdym razem jak go używam, to widzę, jak on szalony wyrabia. A przy okazji, jak przyjemny jest na twarzy. Pomożemy troszkę tutaj tej pianie. A przy okazji patrzcie, ile tego jest. Naprawdę, jeżeli chodzi o wyrabianie tego Godfellas Smile, to jest po prostu banał. Nie da się nie wyrobić piany. Co najwyżej można jakąś ślinę wyrobić, jak przegniesz z wodą, owszem. Ale jest dobrze, jest bardzo dobrze. Jest tak, jak być powinno. Czyli golenie ma nam sprawiać przyjemność, a nie ładować tak zwane kłody pod nogi. I dlatego zawsze mówię, żebyśmy dobierali produkty takie, jak nam pasują, indywidualnie. Każdy ma swoje zdanie, każdy ma swoje ucho. Ja mam lewe, prawe, warto, żeby było czyste. Nawet nos mi ostał, ustka se zrobimy i lecimy. Słuchajcie, Progress Persona Platinum, drugie ustawienie. Rozpoczniemy przygodę od dołu. Progres, czyli progresujemy. Balans, progres w życiu jest najważniejszy, a nie od razu gdzieś tam mniejsza. Lecimy, pierwsze przejście z włosem. Czy ona zających są dwa, że tak powiem, wąwozy, bo takie należy nazwać, jeżeli chodzi o wypłukiwanie wzdłużne urobku razem z pianą. Co nie zmienia faktu, że podtrzymywanie żyletki, ja wam pokażę, tutaj pojawią się zdjęcia moje, jeżeli chodzi o kwestię
Merkura i odkurzę też zdjęcie, jeżeli chodzi o kwestię Timelessa. Timeless trzyma żyletkę do samego końca, na samej krawędzi praktycznie. Merkur ją podtrzymuje w głębi, więc nie. Podtrzymywanie żyletki mimo podobieństw wizualnych, jeżeli chodzi o odprowadzenie, jest inne i w tym momencie ona może troszkę inaczej pracować, więc nie sugerujmy się tylko tym, że ona wygląda bardzo podobnie. Nie. Każdy tradycyjnie golący wie, że podtrzymanie żyletki jest kluczowe i w tym momencie wiadomo, jak dana maszynka pracuje. A jak pracuje nam Timeless? Przepraszam. Gadał Timelessie i się zasugerował. Progres. Spokojnie. Na razie nie ma jakiegoś dramatu. Nie widzę tu jakichś tragedii. Mówmy się, ustawienie numerowania nie powinno być przede wszystkim jakimś tam kwestią dramatyczną. To jest takie ustawienie, które teoretycznie, zgodnie z tym, co moim zdaniem ja bym oczekiwał od maszynki, to jest dla ludzi, którzy zaczynają. To jest dla ludzi, którzy lubią delikatne i spokojne golenia. To jest ustawienie dla ludzi, którzy mają wrażliwą skórę. To jest ustawienie dla ludzi, którzy mają delikatny zarost, bo na przykład zaczynają dopiero, albo z racji wieku on jeszcze nie jest sztywny. Więc jeżeli porządna maszynka regulowana powinna być kompletna, no to im wyżej, tym bardziej skuteczniej i zdecydowaniej. A niżej też powinna coś sobą przedstawiać, co daje jakąś tam skuteczność. Zobaczymy finalnie, jak to będzie. Co nie zmienia faktu, że na razie tu sobie jakąś wyspę piany zrobiliśmy pod okiem. Lecimy dalej. Drugie przejście w poprzek. Jak się domyślacie, wypłukiwaniem ta maszynka nie ma absolutnie żadnego problemu. Właśnie przez tą charakterystykę wizualną, konstrukcyjną, o której przed chwilą mówiłem, która akurat jest podobna z Timelessem. Naprawdę podobna. Poprzek już czuć troszkę żyletkę. Nadal nie jest to jakieś odczucie, ale konstrukcja chyba z tego, co słyszę, jest taka, że nawet do najniższych ustawień żyletka zwiedza skórę. To jest pierwsza rzecz, więc to jest maszynka dla ludzi, którzy lubią czuć żyletkę na twarzy. Charakterystyczne też jest to, że ten tutaj progres, Merkur, jest podobnie gadatliwy jak taki Snowy, co do Was gada. Dosłownie. No, jest dosyć głośna, opowiada sobie różne ciekawe treści. Jak ciekawe, zobaczymy na koniec golenia. Interesuje mnie efekt finalny. Tak, tutaj już, jak nie lecimy z włosem, wyczuwamy żyletkę. Jest taka... Wiecie co? Wydaje mi się, że to będzie z tych maszynek, tych takich drapaków troszkę. Dla niektórych będzie to zaleta, dla niektórych wada. Jestem ciekaw, jak to się zadzieje na wyższych ustawieniach. Robi robotę. Jak robi? Nie wiem. Zaraz się dowiem. Absolutne naprawdę wypłukiwanie bez najmniejszego problemu. Z tego co widzimy, bezkontuzyjnie tu się wszystko odbywa. Nie oczekuję, że to ustawienie mnie reguli na szkło, bo nie tego szukamy na dolnych ustawieniach. A może szukamy? Nie wiem. Zaraz się dowiemy. Troszkę tutaj sobie dorobimy pianę, bo nasz delikwent się nażarł. Ok. I lecimy z trzecim przejściem, bo jest konieczne, jeżeli chodzi o efekt golenia, który mnie interesuje. Zaraz jeszcze daninę z pędzla weźmiemy, spokojnie. Będzie więcej tej piany. Proszę bardzo. Oddawaj, co dałeś. O! No, troszkę
Troszkę nawet teraz przed chwilą dodaliśmy wody i no piana się zrobiła mokra. Co nie zmienia faktu, że poślizg mieć powinna, więc to nas interesuje. Dobra, wybitna gatunkowa ona nie jest teraz, ale to nic. Już na skórze trochę zostało, więc na trzecie przejście nam spokojnie starczy. Zacznijmy od dołu. Red alert. Niech nam szyja powie prawdę. Ta rączka rzeczywiście nie jest jakoś wybitna, jeżeli chodzi o utrzymanie. Okej. To na pewno nie. Jabłko Adama lekko ciachnięte punktowo z tego co widzę. A ona dalej nam opowiada. Ale nie jest na tym ustawieniu to jakiś dramat. Dla jasności, nie jest to golenie na razie problematyczne. Jest to taka charakterystyka tej pani, a dokładnie jego, bo tu Merkur Progress. Ale ona maszynka. W zależności kto jak sobie dobierze słownictwo. No, ktań przyhaczyliśmy. Zadziora. Mówił niekontuzyjnie? To ja ci pokażę. I pokazał. Okej. No naprawdę, opowiada. Opowiada nam tutaj bajkę Zopa. Okej. Powiem wam, na razie bardzo logiczne golenie, bez żadnych niepotrzebnych chwil, gdy tracę zaufanie do maszynki. Nie jest trudno utrzymać kąt w tej maszynce. Jakaś jest taka, mimo że ta głowica taka dosyć niemała, jest intuicyjna, jeżeli chodzi o kwestię golenia. Okej. Ogarnięte. Gra. Słuchajcie. Bliżej końca niż początku, czyli koniec. Zróbmy tutaj z zimną wodą porządek na twarzy. Szczególnie tego małego cypka, chociaż zaraz go tutaj aunem potraktuję. Okej. Dobra. Słuchajcie, golenie mamy za sobą. Czas sprawdzić, co się zadziało. Czy dobrze, czy źle. Policzki, ok. Małe schowaśki na brodzie i pod. Małe schowaśki na tak zwanym wąsie. To jest raz. Żuchwa w miarę fajnie. Nawet, bo to już czułem, że łapała. Szyja. No, ideału nie ma. Tak wam powiem. Jest to takie poziom do golenia, wiecie co? Jakbym wiedział, że jutro będę się golił i nie ma problemu, damy radę. Tak bym powiedział. Nie jest to jakiś dramat. Ale te schowaczki są wyczuwalne. Tak samo jak wyczuwalny jest ten dynks na krtani. Do tego też aun. Osma. Przypominam osobiście w momencie, gdy jakiekolwiek takie kwestie się zadzieją, po prostu bierzemy kostkę aunu i po sprawie. Więc tak, to golenie nie było złe, jest ok. Czuję, że nie jestem wyśmigany na błysk. Ale pytanie do ciebie, czy musisz być dogolony na naoliwione szkło na twarzy? Nie wiem, sam sobie odpowiedz. Czy lubisz się golić codziennie? Nie wiem, sam sobie odpowiedz. I czy masz skórę, która toleruje, że tak powiem, takie niższe ustawienia, bo właśnie wtedy twoje tradycyjne golenie jest przyjemne, jest dla ciebie? Nie wiem, sam sobie odpowiedz. Moim zdaniem właśnie to drugie ustawienie do tego się nadaje. Jeżeli ktoś tego szuka,
to progres to daje. I żeby było śmiesznie, wiecie, to golenie nie było problematyczne, nie było nieprzyjemne, nie było jakieś, gdzie czuję braki zaufania. Oprócz tego, że dużo gada, to jest raz, wyczuwasz żyletkę. Nawet na niższym ustawieniu wyczuwasz żyletkę na skórze. To jest dwa. I teraz sobie odpowiedz, czy ci to pasuje. Ja jakiegoś większego problemu z tym nie miałem. Nie był to, że tak powiem, wyczuwalna żyletka, która powodowała krzywdę. Zobaczymy, jak będzie na ustawieniach wyższych. Wydaje mi się, że powinna być bardziej skuteczna. Czy wraz z skutecznością będzie problematyczna ta żyletka na skórze? Dowiemy się wspólnie. Co nie zmienia faktu, że tak, jestem dosyć nie za nisko ogolony, ale też nie jest to temat taki, że mógłbym powiedzieć Wam, nie jestem ogolony, nie goli ustawienie numer 2 w progresie. Goli, spokojnie. Nie ma dramatu. Absolutnie nie ma. To na tyle, jeżeli chodzi o pierwsze odpowiedzi, jeżeli chodzi o progresa. Także już mamy pierwsze odpowiedzi kolejne na kolejnych filmach. A teraz trzeba koniecznie furię zbudzić w sobie. Dokładnie. Na swojej twarzy. Czemu? Ściągamy nadwyżkę wilgoci, bo kartonik AS Parfum. Każdy, kto tradycyjne golenie na Snowiego kanale śledzi, wie, o co tu chodzi. O moc zapachu, o jakość, o to buchnięcie i o trwałość, ekspozycję. Tu wszystko się zgadza. Słuchajcie, z kartonika wyciągamy setunię z żabki. To jest ten sam gość, rycerz w uprawie, no skóra, metal i inne takie, chociaż metalu tu nie czuję, ale skórę bezdyskusyjnie. Jeżeli chodzi o kwestię zapachu, nawet nam podpowiada producent leather on wood, czyli skóra na tak zwanym drewnie. Tak, tylko dla jasności głównie skóra. Główne nuty to są skórzane. Drewno też jest, ale jest skóra. Dla jasności też jest to AS z tych tak zwanych tłustych. I ja bardzo lubię je, szczególnie w wykonaniu właśnie The Godfellas Smile. Rewelacja. O jak to pachnie, słuchajcie. Na tą porę roku, na tą właśnie mroźną, śnieżną zimę, coś fenomenalnego. I moc tych AS-ów, jeżeli chodzi o The Godfellas Smile, to zawsze mi się będzie podobać, to zawsze robi robotę, a te zapachy właśnie jak Inferno, Furia, Tyrannus, zimą bezcenne. Polecam, naprawdę polecam. Robi robotę, daje czadu i naprawdę na początek nie trzeba wydawać fortuny, żeby się fajnie, sensownie golić i uczyć tradycyjnego golenia. I właśnie wracamy do progresa. On uczy, naprawdę uczy. Co nam pokaże w dalszych goleniach, już się dowiemy wkrótce. Na razie tak, jest to jakaś sensowna pozycja. Jest to maszynka, którą spokojnie się można ogolić bezkontuzyjnie. Jest to maszynka, która też chce, żeby mi dała więcej. A czy da nam więcej jakości, czy nada nam więcej efektywności, ale nie będzie nam psuła jakości golenia i przyjemności z tego golenia, to już Was zapraszam na następne golenie. Trzymajcie się ciepło, miłego popołudnia. Cześć!